Cześć, witam Was Energik w kolejnej recenzji. Tym razem będzie to Alien Isolation. Gra, która muszę przyznać jest dosyć ciekawym eksperymentem i powiem szczerze, że jestem ciekawy, jak sprzeda się ten tytuł, ponieważ jest to dosyć tytuł specyficzny, ale sprawiający masę radości, myślę. W grze wcielamy się w Ripley, jednak nie jest to ta Ripley z obcego 8 pasażera Nostromo. Jest to córka Ripley, więc jest to Ripley, że tak powiem. I sama bohaterka dostaje się, właściwie statkiem, dostaje się na bazę kosmiczną Sewastopol, gdzie na bazie kosmicznej coś się stało. Oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że w bazie okazuje się, że grasuje ksenomorf, czyli tytułowy obcy. Celem naszej bohaterki jest przeżyć i wydostać się z tej bazy. Sama fabuła też nie jest może jakaś specjalnie odkrywcza i no po prostu jest to typowy survival horror z widokiem z pierwszej osoby. Gra błyszczy pod względem graficznym i zdecydowanie muszę przyznać, że autorzy, którzy stworzyli grę, złożyli jakby hołd filmowemu pierwowzorowi obcego. Nie poszli na łatwiznę, bo można było przenieść, bo wiadomo, że obcy dzieje się w przyszłości, tak? I jeżeli dla nas teraz w 2014 roku gra miałaby się dziać w przyszłości, no to obcy musiał tam w tej bazie, hologramy, wszystko sterowane jakimiś mega super komputerami. Ale autorzy nie poszli, bo to by było za proste. Autorzy zrobili coś innego. Przenieśli nas do przyszłości, jaką znamy z obcego 8 pasażeru Nostromo. Czyli komputery, gdzie włączamy na przykład komputer i pojawia się grafika rodem z Commodore C64. To, co mi się też podobało, dużo elementów wymaga manualnej siły, może tak. Nie wszystkie drzwi są na komputer, czasami trzeba przeciąć kłódkę, czasami trzeba jakąś wajchą przesunąć i to mi się bardzo podobało. Został zachowany ten klimat z filmowego pierwowzoru i to jest, myślę, największym plusem całej tej gry. Cała baza, ten Sewastopol, jest skonstruowana w taki sposób, że nie miałem ani przez chwilę, nie poczułem się oszukany, że dzieje się gdzieś indziej. Cały czas miałem wrażenie, że jestem na tej bazie gdzieś tam w kosmosie. Ale siłą gry nie jest grafika, siłą gry jest umiejętne operowanie stresem i strachem. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak u Was się przejawia stres. W moim wypadku stres przejawia się tak, że ja strasznie napinam bary i po prostu aż czuję, że mi te kości wystrzelą i tym się u mnie przejawia stres. A gra jest strasznie stresująca i muszę powiedzieć, że w pewnym momencie wyłączałem po prostu grę, nawet nie pauzowałem, wyłączałem całkowicie grę, aby odpocząć od tego, bo już mnie tak barki bolały, że już po prostu nie mogłem wytrzymać. I gra faktycznie, jeżeli grasz na najwyższym poziomie trudności, bo według mnie właśnie obcego powinno się przechodzić na tym najwyższym poziomie trudności, sprawia masę frajdy, ale też jest strasznie stresująca. Głównym naszym Nemezis, głównym naszym wrogiem na stacji Sewastopol jest oczywiście ksenomorf. Oprócz ksenomorfów są oczywiście też ludzie, którzy w momencie zagrożenia podzielili się na grupy i walczą między sobą. Ale ludzie, no jeszcze androidy się też pojawiają, które też są wrogo nastawione. Ale głównym naszym takim wrogiem jest oczywiście ksenomorf. Ksenomorf jest sterowany przez konsolę, jest sterowany jakby przez sztuczną inteligencję i muszę przyznać, że w większości wypadków bardzo fajnie on się zachowuje na przykład. Chociaż też zdarzają się czasami błędy w tym zachowaniu, o czym zaraz powiem. Autorzy też nie poszli w stronę niesławnej gry Alien Colonial Marine, gdzie pokonują całe rzesze obcych, jakby to były po prostu jakieś, nie wiem, karaluchy. Tutaj obcy jest jeden, ale czy na pewno jeden? Nie chcę spoilować, jak zagracie, to się dowiecie. Obcy jest jeden i jest on takim wrogiem numer jeden, tak? Nie działają na niego pistolety, karabiny, możecie strzelać, ale on i tak was dopadnie, i tak was zabije. Dopiero w końcowej części gry dostajemy miotacz ognia, który sprawia, że obcy po prostu przed nami się chowa, ale nie można go do końca zabić. Ripley
nasza bohaterka. Dostała oczywiście pewną broń, znajduje się pistolet, znajdują się jakieś różne fajne gadżety, które też są zachowane w tej konwencji filmowej. Najbardziej chyba kultowy jest ten radar, czyli maszyna, która robi ping i która pokazuje nam na radarze w postaci kropki, gdzie znajduje się ruchomy obiekt. I powiem Wam szczerze, że grając w to i mając ten radar, to non stop tylko się obracacie cały czas, a jak już zobaczycie gdzieś kropkę, no to już jest po prostu panika. Rzadko się zdarza, żeby gra wzbudziła we mnie takie emocje i pomimo, że wiem, że grając, wiedziałem, że zasejwowałem 3 sekundy wcześniej, nawet jak zginę, to zacznę jeszcze raz, jak już zobaczyłem, że miga kropka i słyszałem, że, bo to fajnie jest też zrobione, że oprócz obserwacji też musimy działać na uszy, bo słyszymy na przykład jak obcy kanałami wentylacyjnymi się przemieszcza. Już słyszałem, że ten obcy gdzieś tam po prostu po tych kanałach pędzi, żeby mnie zabić. To po prostu panika i szukanie, gdzie tu się schować. I muszę przyznać, że to jest rewelacyjnie i przez całą grę to uczucie nam towarzyszy, tego zaszczucia, takiej beznadziei, ciągłego strachu. Także cały czas non stop serducho wali, adrenalina pompuje się w czachę i po prostu jest niesamowita zabawa. Oprócz, tak jak mówiłem, no oprócz tej broni całej i oprócz tego radaru mamy inne jeszcze fajne elementy, które nie pamiętam, czy w filmie się pojawiały. Mamy taki palnik acetylenowy, którym możemy otwierać niektóre drzwi. Mamy taki mechanizm do hakowania komputerów, ale to wszystkie te elementy, które się przejawiają w grze, sprawiają wrażenie takich archaicznych, że dzisiaj jakbyśmy to spojrzeli, to jest po prostu jakiś złom, ale w momencie, kiedy wyszedł 8 Pasażer Nostromo, czyli film dla osób, które oglądały w tamtym czasie, była to przyszłość, która wyglądała wow, ale dla nas dzisiaj po tylu latach oglądając ten film oczywiście widzimy te archaiczne elementy, ale oczywiście te wszystkie elementy z tego filmu zostały zachowane w grze, także nie znajdziemy, tak jak mówiłem wcześniej, nie znajdziemy cudów techniki, raczej właśnie wszystko jest jakby osadzone w tym czasie z filmu w pierwszej części Obcego. Jedynym minusem, bez którego według mnie Obcy nie może się obejść, jest oczywiście Sigourney Weaver, która nie pojawia się w grze. Aczkolwiek, jeżeli kupiliście grę na premierę, dostajecie fajne DLC, gdzie wcielamy się w postać Ripley graną przez Sigourney Weaver i próbujemy pozbyć się obcego z statku Nostromo, ale to troszkę za mało. Wolałbym, żeby w części growej się pojawiała Ripley, aczkolwiek chyba nie chcę tutaj za bardzo też spoilerować. Wydaje mi się, że Sigourney Weaver podłożyła parę kwestii w grze, szczególnie w postaci takich pamiętników, które odnajdujemy w trakcie gry. Chyba na jednym komputerze jest wiadomość właśnie nagrana przez Sigourney Weaver i był to, powiem, że jarałem się tym niesamowicie. Ale oczywiście obcy bez Sigourney Weaver to nie obcy i chyba każdy się ze mną zgodzi, że wszystkie typu filmy Aliens vs Predator okazały się totalnymi gniotami właśnie dlatego, że nie ma Sigourney Weaver, która była taką centralną postacią tych wszystkich filmów o obcych. To, co jeszcze mi się zdecydowanie podobało, to nieziemska grafika. Słuchajcie, już pomijając ten archaizmy w całej tej bazie, które były zamierzone, ale naprawdę graficznie ta gra jest wykonana super. W momencie, kiedy wychodzi się na tą bazę i ogląda się masę detali, które autorzy przygotowali, fakt, że te detale, no wiadomo, z czasem się powtarzają, ale jest tego bardzo dużo i zdarzyło mi się, że po prostu łaziłem i oglądałem efekty świetlne, jak wyglądają, albo jak świetnie jest wykonany dym. No dużo tych rzeczy w tej grze faktycznie zostało wykonane z wielką pieczołowitością i wygląda to naprawdę świetnie. Niemniej jednak gracz posiada pewne problemy w mojej ocenie, które dla wielu graczy mogą okazać się nie do przeskoczenia. Pierwsze to poziom trudności. Zakładam, że nie gracie na easy, czy gracie na tym najwyższym poziomie trudności, bądź na normalu. Gra jest dosyć trudna. Pomimo tego, że obcy jest jakby naszym jedynym wrogiem, niektóre elementy potrafią po prostu sprawić, że krew z kogoś zaleje. Druga sprawa to to, że
zdarzają się różne dziwaczne błędy i przykładowo przed obcym możemy chować się w szafach i w tym celu możemy jeszcze schować się w głąb szafy, czyli jakby replay dociska się do tylnej ściany i dodatkowo możemy wstrzymać oddech. Parę razy zdarzyło mi się, że pomimo, że byłem schowany i obcy nie mógł zobaczyć, że się chowam do tej szafy, bo już siedziałem tam wcześniej i pomimo wstrzymania oddechu i odsunięcia się dosunięcia się do tylnej ściany szafy i tak mnie znajdywał. Nie wiem w jaki sposób, ale zdarzały mi się takie elementy, po prostu mnie wtedy krew zalewała w tym momencie, bo wiedziałem, że no, komputer po prostu oszukuje i nie mógł mnie znaleźć, a mimo wszystko wyciągał mnie z szafy i zabijał. Każda konfrontacja z obcym, jeżeli nie masz miotacza ognia, automatycznie kończy się śmiercią. Nie uciekniesz, nie schowasz się, automatycznie w momencie, kiedy zobaczysz obcego, który zaczyna na ciebie szarżować, to już możesz od razu włączyć save'a, bo już wiadomo, że ci się nie uda przeżyć. Także fajnie jest to zrobione, że ten bohater, który nas goni, jest takim wszechmocnym wrogiem, którego no właściwie nie można pokonać. Drugą rzeczą, która mnie strasznie wkurzała, powiem wam szczerze, w tej grze, i tutaj posłużę się pewną analogią. Jeżeli graliście w grę Uncharted, to Nathan Drake w mojej opinii jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Wychodzi z takich opresji przy użyciu różnego farta, szczęścia i różnych ciekawych zbiegów okoliczności. Jeżeli Nathan Drake możemy przyjąć, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, no to Replay z Alien Isolation jest chyba najbardziej pechową osobą na ziemi. Ponieważ gra wydłużenie czasu gry autorzy postawili po prostu na takie różne akcje stereotypowe, że zgodnie z prawem Murphy'ego, jeżeli coś ma się zepsuć, na pewno się zepsuje. Jeżeli już widzę, że celem misji jest dojście do jakichś drzwi, to ja już wiem, że te drzwi albo będą zamknięte, albo wysadzi generator, albo będzie trzeba znaleźć kartę jakąś tam, żeby te drzwi otworzyć. No na pewno te drzwi nie będą otwarte otworem, także ta gra operuje takimi elementami, że masz zadanie typu dotrzeć tam, docierasz, okazuje się, że no niestety, coś się stało, wysadziło generator. A gdzie jest generator? Na drugim końcu planszy właśnie, z której wróciłeś. Także bardzo solidny backtracking, gdzie wracamy ponownie do tych samych terenów, żeby włączyć ten generator i ponownie, gdy włączymy generator, idziemy wreszcie do drzwi. I przez cały czas gra operuje takimi samymi zagrywkami. Muszę przyznać, że w którymś momencie już mnie to po prostu doprowadzało szczerze do szału, że cały czas wiecie, na przykład, no tak jak mówię, no różne tego typu elementy spotkacie w grze, tak? I wkurza to, że w momencie, kiedy musimy zrobić ten backtracking, wiemy, że upociliśmy się, żeby przejść ten element, bo po drodze i były androidy, i byli ludzie z pistoletami, i obcy, a teraz musimy jeszcze cofnąć się raz i ponownie wrócić. No to ja już po prostu mówię, to już powietrze czasami ze mnie schodziło, bo czasami niektóre fragmenty na najwyższym stopniu trudności przechodzi się bardzo, bardzo długo. Trzeba grać bardzo uważnie i bardzo ostrożnie, może tak. I to jest też element, dla których będzie nie do przeskoczenia, ponieważ gra mimo wszystko nie jest dynamiczna, jest bardzo powolna, bardzo taka mozolna, że faktycznie trzeba uważać na to, co się robi. Druga rzecz, kolejna rzecz, trzecia rzecz, która mnie wkurzała, to gra do samego końca grania w Alien Isolation. W momencie, kiedy skończyłem, miałem wrażenie, że nieważne jak długo grasz i nieważne jak dużego masz skilla, zawsze możesz zginąć. I powodem nie jest to, że grasz nieuważnie, że gdzieś się pomylisz, bądź zaszarżujesz za bardzo. Powodem jest to, że obcy jest strasznie nieprzewidywalny. Podam wam przykład. Patrzę na radarek, nie ma obcego, tak? Zaczynam wycinać dziurę w drzwiach, wycinam drzwi, wycinam dziurę w drzwiach, obcy jest za mną, ginę. Nie mogę przerwać tego, bo nie mogę w trakcie wycinania dziury w drzwiach zobaczyć na radarze, czy obcy jest. Słyszę, że on się gdzieś tam pojawi, no ale zakładam, że uda mi się te drzwi otworzyć. I takich elementów jest, takich sytuacji jest bardzo dużo, kiedy coś robicie, na przykład przeglądacie komputer i nagle was zabija obcy. Nie wiadomo skąd on się wziął, teleportował się znikąd. I takich właśnie tych sytuacji w Alien Isolation spotkałem bardzo dużo i muszę przyznać, że czasami to mnie to po prostu strasznie mierziło, że no ja rozumiem, że twórcy chcieli stworzyć obcego, który ma swoją inteligencję i jest nieprzewidywalny, ale ta nieprzewidywalność strasznie
w pewnym momencie denerwuje i często trzeba liczyć na niektóre fragmenty, na przejście niektórych fragmentów trzeba liczyć po prostu na szczęście. Przez 10 razy będziecie mieli nieszczęście i zginiecie, ale za 11 razem Wam się pofarci i uda Wam się przejść. Także też tutaj taka dziwna to troszkę gra, bo chciałbym, żeby gra, powiedzmy, w pewnym momencie wyrabiam sobie pewnego skilla, jestem w tej grze lepszy, bardziej uważnie gram i chciałbym, żeby to procentowało, ale to nie procentuje, bo nawet na samym, tak jak mówię, na samym końcu, chociaż już ograłeś na najwyższym poziomie trudności, przeszedłeś takie fragmenty, że głowa mała i tak obcy może Cię zabić po prostu tak sobie, bo tak się stało, tak? Także te elementy też dosyć mnie wkurzały. Oczywiście gra też operuje, w grze znajdziemy wszystko to, czego się spodziewacie po obcym, czyli pojawią się oczywiście te facehagery, chyba to tak się nazywa, pojawiają się te jaja, z których wykluwają się facehagery, no i to muszę przyznać, że też fajnie wypadło, bo czuć ten klimat oryginalnego obcego na każdym kroku i to jest według mnie bardzo, bardzo pozytywnie oceniam to, że właśnie ten klimat został zachowany. Tego obcego z lat, tam nie wiem, którym obcy był, 70. czy na początku 80. Bardzo, bardzo fajnie to wszystko zostało pomyślane. Słuchajcie, ocena tej gry jest bardzo trudna, ponieważ jak każda recenzja jest subiektywna, tak i od Was zależy, czy ten klimat Wam podejdzie, czy to rozwiązanie, które zaprezentowali nam twórcy, jest dla Was, bo tak naprawdę gra, tak jak mówię, to nie jest na hura, bierzemy karabin i lecimy przez 5 planż, strzelając do każdego, kto się napatoczy. Gra jest raczej taką skradanką, gdzie chowamy się za plecami, chowamy się w jakichś szafkach, przełazimy kanałami, także to też nie jest gra, tak jak mówię, dla każdego. To jest taki typowy survival horror, którego nie było chyba tego typu gry jeszcze. Survival horror w połączeniu z taką skradanką, tak trochę jak Thief, ale w połączeniu właśnie z takim jakimś kombinowaniem, cudowaniem. Także tak jak mówię, to nie jest gra zdecydowanie dla każdego i nie mogę wydać konkretnej oceny, czy warto zagrać, czy nie. Mnie grało się bardzo fajnie, chociaż niektóre elementy rozgrywki to mnie po prostu zalewała krew, gdy to przechodziłem, ale sprawiała mi masę frajdy i masę satysfakcji. Też pod koniec, tak jak mówiłem, podobnie jak w recenzji Shadow of Mordor, wkrada się po prostu nuda i znużenie, które jest powodowane tym, że zadania, które przed nami stawia gra, czyli te zadania, które pchają fabułę do przodu, są po prostu nijakie, są po prostu nudne i wiecie, no czasami uruchom generator, otwórz drzwi, poszukaj karty, no po prostu taka sztampa, że w pewnym momencie już mnie po prostu strasznie nużyło, ale jeżeli przymkniecie na to oko, no myślę, że będziecie się świetnie bawić, bo gra potrafi porządnie przestraszyć, porządnie zestresować i zobaczycie u siebie zachowania. I pomimo, że jestem graczem już od 20 paru lat, nie spodziewałem się po sobie takich zachowań, jakie wynikały w trakcie grania właśnie Alien Isolation, że będę panikował, szukał schronienia. Także myślę, że to jest najlepsza rekomendacja tej gry, że potrafi takiego starego konia, który już niejedno widział i niejedną grę przeszedł i ilość zabitych wrogów, które we wszystkich grach to już pewnie się liczy w milionach, nadal potrafiła mnie zaskoczyć i zmusić mnie do tego strachu i czasami podskoczenia na fotelu. Także myślę, że to jest najlepsza rekomendacja dla tej gry. To tyle odnośnie Alien Isolation. Tak jak mówię, sami musicie zagrać, nie oglądać gameplayu na YouTubie, bo to nie odda Wam tego strachu i podniecenia podczas przemierzania bazy na Sewastopol, ale sami musicie zagrać i sami tego doświadczyć, bo wtedy to myślę, że doświadczenie jest pełniejsze, właściwie pełniejsze, jest w ogóle jakimkolwiek doświadczeniem, bo oglądać na YouTubie gameplay to no nie ma tego po prostu, tej tremy, nie ma tej adrenaliny, jest to po prostu kolejne oglądanie filmu, a w momencie, kiedy sami gracie, to zobaczycie, jak można zestresować i przestraszyć się w grze komputerowej. To tyle odnośnie Alien Isolation.
Mam nadzieję, że Wam się podobało i zachęcam Was do zagrania w ten świetny, chociaż miejscami trudny i męczący i irytujący tytuł. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Mama.